Cześć. O, działa, świetnie. A propos tych rogali, to właściwie jeszcze mam zapas białego maku, czyli jak nie przywieźliście, trudno, upiekę sama. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj wam trochę powiem, gdzie byłam w tym roku, gdzie byli moi współpracownicy. Będę rozmawiać rozmawiać. Bardzo liczę na pytania, mogą być trudne. Będę wam mówić o tym, po co robić etnografię, jak jest AI. I to AI to tu nie jest tylko po to, żeby mnie na tą scenę wpuścili. Dobrze, to w tym roku dzięki jednemu z naszych klientów mieliśmy taki większy tour z badaniami etnograficznymi. Ale to nie jest tak, że my badania etnograficzne robimy tylko za granicą, bo mamy też sporo bardzo, bardzo interesujących projektów, które polegają na badaniach etnograficznych albo zawierają badania etnograficzne tutaj w Polsce. Wczoraj mi koleżanka powiedziała, że nie mogę robić jednego z takich projektów. Jest mi strasznie przykro, no ale nie mogę mieć wszystkich fajnych projektów. Ten człowiek mucha tam w tle to ja. Za chwilę wytłumaczę się, czemu mam takie dziwne przebranko do pracy. Te badania etnograficzne, o których mówię za chwilę, jeszcze powiem o czym, co mam na myśli, jak mówię badanie etnograficzne. Natomiast może teraz, gdzie my je robimy, po co? Robimy je w bardzo różnych kontekstach, ale ten, który jest, podejrzewam, dla was najbardziej ciekawy, to będzie Digital Workplace. I teraz, co to dla kogo znaczy Digital Workplace, to też jest dosyć ciekawe zagadnienie. Dlatego, że jak ja sobie myślę o Digital Workplace, no to widzę moje biurko w domu, na nim komputer, monitor, telefon jeden, drugi, te wszystkie systemy, do których się mogę podłączyć. No i to, że czasami mogę pójść do biura i tam się spotkać z ludźmi albo użyć większego ekranu, jak potrzebuję w większej grupie coś pokazać na żywo. Pewnie niektórzy z was sobie pomyślą o pracy ze smartfonem na plaży albo z laptopem z jakiegoś fajnego, ciepłego miejsca w listopadzie albo lutym. No i im większa firma, tym większa szansa, że ma intranet. No dobra, a jak to wygląda? O, zastanawiam się, czy wy będziecie coś widzieli na tych zdjęciach dzisiaj, ale jest trochę fajnych zdjęć. Zawsze można przejść, pokażę w telefonie zdjęcia z wycieczki. Jeszcze może chwilę. Jak to wygląda, jak rozmawiamy o pracy górnika? I to nie mówię tutaj o górniku w Polsce, tylko w takiej głębokiej dziurze pod ziemią albo w kopalni odkrywkowej nie wiem, w Peru albo w Kongo. Jak tam wygląda praca? Jak wygląda praca w hucie? Czy tam jest jakiś digital workplace? Do którego poziomu stanowisk jest digital workplace? Czy jest taki poziom, na którym mówimy już nie? Jak wygląda digital workplace przedstawiciela handlowego w Hongkongu? No to jest dosyć ciekawe zagadnienie i trochę dzisiaj o tym opowiem. Dobra, i mamy to digital workplace i jak ktoś się zajmuje tym cyfrowym miejscem pracy, to może się też napotykać na różnych konferencjach albo w rozmowach ze stakeholderami, albo po prostu z pracownikami, że szczególnie to młode pokolenie to by chciało, żeby wszystko działało tak jak to, co mamy w komórce. No to teraz co mamy w komórce? Ja tu sobie zrobiłam zrzut ekranu części aplikacji, które są w moim telefonie, których używam, żeby sobie zorganizować życie zawodowe i prywatne. I oczywiście da się to zrobić bez tych wszystkich aplikacji. Do tego ręka do góry, kto ogarnia całą swoją codzienność bez żadnej aplikacji. Czy jest tu ktoś, kto do zorganizowania sobie codziennego życia nie używa żadnej aplikacji? No to skoro nie ma, bo nie widzę, żeby ktoś podniósł rękę, to dlaczego go zakładamy, że na przykład taki pracownik huty nie będzie mieć takich oczekiwań?
Część z nich ma. Dla części to jest w ogóle kosmos i o czym ty do mnie rozmawiasz. Ale część z nich ma takie wyobrażenie, że coś, co mają w pracy, będzie działać tak prosto, jak zamówienie pizzy. No i teraz jak to zrobić? Czy w ogóle się da zrobić? I skąd wiemy, co to dla kogoś znaczy, że mam cyfrowe miejsce pracy? I tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo jak rozmawiam z klientem, z jego pracownikami i proszę, żeby mi powiedzieli, dobra, to na czym polega u was cyfrowość, no to na przykład słyszę coś takiego, że pracownicy liniowi nie mają cyfrowego miejsca pracy, bo im właściwie nie wolno mieć żadnego sprzętu przy sobie, jak wchodzą na linię produkcyjną. Mogłoby się stać coś im, ich kolegom. Nie mamy cyfrowego miejsca pracy. No i potem idę i rozmawiam z pracownikami tego menedżera i się dowiaduję, że no tak, ale mi nie wolno odejść od maszyny, jak jestem na zmianie. No chyba, że podejdzie do mnie jakiś zmiennik albo szef podejdzie, wtedy mogę przekazać jakieś informacje. A ta maszyna może się zaciąć, może być potrzeba zmiany parametrów. No i teraz jak mam zgłosić, że coś jest nie tak? No wyjmuję telefon i na WhatsAppie wysyłam, albo robię zdjęcie i wysyłam, albo piszę, co jest nie tak. Wtedy wszyscy, co mają wiedzieć, od razu wiedzą. No ja potem idę powiedzieć temu szefowi, no bo oni wysyłają informacje na WhatsAppie. I reakcje są bardzo różne. Czasami reakcja jest taka: ola Boga, dobrze, że mówisz, to my zaostrzymy kontrolę. Żeby nikt tam nie wniósł tego sprzętu. Ale czasami jest taka reakcja, że kolega tego C-level mówi, no nie, zaraz, ale mi jest utrzymanie produkcji bardzo potrzebne. Oni właśnie ma być im wolno wnieść ten telefon, bo mi ileś urobku dziennego nie zmarnuje się dzięki temu, że on mi to zdjęcie wyśle. No i potem się pojawiają naprawdę inspirujące rozwiązania. Nagle się okazuje, że coś, czego się 15 lat nie dało zrobić, da się zrobić, jak się zastanowimy, jak to zrobić. I czy to nie oznacza, że teraz wszystkim muszę kupić nowe iPhony, bo może wystarczy kupić polizingowe iPhony, wyłączyć im Wi-Fi, nie dać im karty, włączyć jakiś inny network i nagle wszyscy na zmianie mają telefon, który wolno im mieć. Przy dobrym przeszkoleniu, jak go użyć, żeby nie wpaść do kadzi. I teraz zazwyczaj proces badań UX, który od nas państwo chcecie kupić, to jest: zróbcie mi szybkie testy użyteczności albo zróbcie mi wywiady i powiedzcie mi, jak ma być. I to jest super. To się da zrobić. Tak? To się da zrobić. Pod warunkiem, że znamy kontekst. Tego kontekstu możemy nie znać, jak on właśnie dotyczy huty, electrowelding, jakby to najlepiej przetłumaczyć. To jest taka fabryka, w której miedź przetwarza się, jakby odzyskuje się z już wstępnie przerobionej rudy, na przykład miedzi, taką czystą miedź za pomocą takich wielkich katod. Po prostu wpuszcza się takie tysiące dywaników do takiej wielkiej kadzi, puszcza przez to prąd i ta miedź się osadza tam, nie? No fajnie, tak? Może mi wystarczą jakieś zdjęcia, to sobie wyobrażę, jak to tam wygląda. No to trochę teraz opowiem, co sobie można wyobrazić. Ja bym mogła o to wszystko spytać, tak? Bo jestem badaczką z 25-letnim stażem, różne rzeczy widziałam. Ale jak traficie na badacza, który nie był w tych wszystkich różnych dziwnych miejscach, to on sobie tego nie wyobrazi. Co więcej, wy możecie sobie nie wyobrazić, że to jest dla kogoś ważne. Dlaczego w związku z tym zakładamy, że jak na Webexie zadzwonię do kogoś, kto pracuje w Ameryce Południowej, gdzieś tam w Andach, to on będzie wiedział, że dla mnie jest ważne, żeby mi powiedział o czymś tam. W związku z tym etnografia daje nam niesamowitą możliwość do pojechania i zobaczenia, o jakim kontekście my mówimy. I kontekst
dobra, nie będę uprzedzać. No znowu okazuje się, że tych zdjęć tutaj za dobrze nie widać, ale jest mnóstwo rzeczy, które są przezroczyste. I może opowiem trochę o tym zdjęciu tu w lewym dolnym rogu. Tam są takie wielkie maszyny kata. Takie wielkie pojazdy, które służą do różnych rzeczy, do wymiany koła. W takim pojeździe jest potrzebne około 45 minut i 4 pracowników i najlepiej jeszcze druga maszyna. No ale czasami w takiej maszynie zepsuje się coś więcej niż opona. I na przykład jeśli jesteście w kraju objętym embargami, to żeby zdobyć część do wymiany, musicie nieźle nakombinować. Więc taka maszyna, mimo że jest potwornie droga i potrzebna do tej pracy, czasami stoi ileś miesięcy. I żeby było wiadomo, czemu ona tam stoi, mimo że się zmieniają, wiecie, różni ludzie przychodzą, to no, jak zostawić informację? No można by tam jakiś zeszycik położyć w kabinie, tak? Ale ten zeszycik może, nie wiem, zamoknąć, zginąć. Więc oni wymyślili, że postawią takie wielkie tablice, na których się odnotowuje, co zostało naprawione, co nie, czemu ta maszyna tu stoi, się jej nie używa. Natomiast jak myśmy wcześniej pytali, czy używają ekranów takich cyfrowych, czy używają ekranów nie wiem, w jaki sposób, czy używają tablic? O, takie było pytanie. To było tak do porannych briefingów. Ekranu cyfrowego i wtedy wyświetlają jakiegoś Excela albo inne oprogramowanie, albo taką tablicę. Nikt nam nie mówił, że tam są takie tablice dla maszyn. Bo dla nich to było oczywiste, że taka tablica tam jest. W ogóle po co o tym mówić? No tak, ale jak się zastanawiasz, co zamówić, żeby wszystkie informacje wyświetlały się, czy były dostępne tam, gdzie ich potrzebujesz, to jednak jest ważne, że oprócz tam dziesiątek tysięcy tablic, na których są zapisywane zmiany i zadania, jest też informacja na przykład o tym, co się dzieje z maszynami. Bo na przykład to oznacza, że potrzebujemy tych ekranów więcej, albo że potrzebne to są dodatkowe jakieś ekrany w interfejsie, na których to można odnotować, żeby ta informacja trafiała tam, gdzie trzeba. I to jest tylko jeden z drobnych przykładów. No dobra, ale pojadą, co na wycieczkę sobie pojadą, tak, poopalać się, co oni tak w ogóle będą robić, zorganizują mi robotę. Etnografia jest, tak? Wszystko jest w internecie, mogę sobie wejść, przeczytać, tam znaleźć. Znowu, jak nie masz kontekstu, to wszystko, co w sieci jest dla ciebie tak samo ważne lub nieważne. Jak sobie próbuję wyobrazić, czy wyrobić zdanie na temat górnictwa na świecie na podstawie przeglądu z etnografii, to on jest jednak, ten kontekst jest trochę inny niż jak pojadę i zobaczę, dobra, a jak jest w tej fabryce, w tej jednostce, w tej kopalni, w tej przetwórni. No i znowu, może jakbym sobie to obejrzała i pogadała z tymi ludźmi, to już wszystko będę wiedzieć. No tak, ale które wszystko i co z tego wszystkiego jest ważne w kontekście tego projektu, który ja robię? No i był sobie taki pan, Bronisław Malinowski, który po tym jak skończył studia i próbował na UJ się zatrudnić, go kilka razy spławili. No to wyjechał do Wielkiej Brytanii. I tam dostał robotę i dostał grant. Na co? Na to, żeby sobie pojechać do ciepłych krajów i popatrzeć, jak tam żyją ludzie. I teraz to był pierwszy naukowiec, który spróbował w zorganizowany sposób przeprowadzić badania na miejscu. On był etnografem, etnologiem. To jak w takim razie wyglądała wcześniej etnologia, skoro on pierwszy pojechał? Wyglądała tak, że ktoś, kto się chciał tym zajmować, spotykał się z ludźmi, którzy tam byli turystycznie albo zawodowo i pytał, i co tam widziałeś, co tam widziałaś? Albo jak ktoś chciał być bardziej zorganizowany, to kupował pamiętniki. Efekty były trochę takie, jakbyście sobie Pudelka poczytali. Znaczy to, co
Europejczyk, biały, najczęściej mężczyzna, albo dobrze sytuowana kobieta rozumieli z tamtej kultury, niewiele miało wspólnego z tym, jak postrzegają swoje życie ludzie, którzy tam mieszkają. No i pan Malinowski spędził kilka lat na Trio Brandach. To zdjęcie mamy, bo właśnie jakiś przedstawiciel handlowy, jak był w tym plemieniu, to zrobił mu takie zdjęcie. Na licencji Creative Commons jest dostępna na Wikipedii. Malinowski zaproponował taki spójny system prowadzenia obserwacji i ich klasyfikacji. Kilka lat temu był taki fajny skandal, że ktoś odkopał i wydał pamiętniki Malinowskiego. I tam jest właśnie to wszystko, co normalnie by trafiło na pudelka, ten cały jego szok związany z kontaktem z inną kulturą. Natomiast to, co jest w jego opracowaniach naukowych, jest poprowadzone dokładnie według tych zasad, które on zaproponował. Czyli, że staramy się, no właśnie, co staramy się zrobić? Po pierwsze, zaobserwować, jak ludzie się zachowują w tym kontekście, w którym są. I dopytać, jak oni to rozumieją. I tu jest bardzo fajne zdjęcie z takiego projektu, w którym niestety nie ja miałam okazję pojechać do Hongkongu. Koleżanka obserwowała pracę przedstawicieli handlowych. To, jak wygląda ich praca w kontekście z handlowcami, którym on kontraktuje odpowiednią ilość towaru. Przez całe lata, nie tylko w tej firmie, praca, czy jakby upskill, dostarczanie nowych rozwiązań, nowych umiejętności tym przedstawicielom handlowym wyglądało w ten sposób, że jak jest release nowego oprogramowania, to daje się przedstawicielom handlowym tablety albo laptopy, na nie jest wgrane całe nowe oprogramowanie, organizuje się event, szkoli ich, tak, oni czują się jakoś też wynagrodzeni tym nowym sprzętem. No i koleżanka, jak była w tym Hongkongu, to widziała, że rzeczywiście oni ten tablet biorą ze sobą, a do tego całą masę papierów. Wyobraźcie sobie, wchodzą do takiej mniej więcej budki, tak, że mogłam się tak tam obrócić i to już jest całe stanowisko handlowe. I mają te papiery i ten laptop i oprócz nich jest jeszcze sprzedawca i 2 klientów i ten towar jest wyłożony na tych półkach. I teraz powiedzcie mi, jak ten człowiek ma ogarnąć to wszystko, jak tam siedzi. Więc ten tablet był podstawką pod te wszystkie papiery. Teraz czemu? No to po co bierzesz te wszystkie papiery, tak? Wyklikaj sobie to w tym tablecie. Nie, w ogóle nienormalni. No nie, bo przez te 2 lata od release'u ostatniego oprogramowania pojawia się ileś dodatkowych formularzy, które powinien sprawdzić i wypełnić. Co więcej, pytaliśmy też o to, jak ma ten tablet przed twarzą i skupia się na nim, to ten przedstawiciel handlowy, podobnie jak rolnik w Polsce, obrazi się, dlatego że to wygląda, jakby przyszła kolejna kontrola. I człowiek ten rozmówca nie jest zainteresowany rozmową z nim, budowaniem relacji, tylko odhaczeniem. Z papierem z jakichś dziwnych powodów to było akceptowalne. No i teraz, ile tu mamy na sali właścicieli firm? Ktoś się odważy podnieść rękę? No, kilku jest. To jakbyście mogli mi państwo powiedzieć, czy kupilibyście tym ludziom nowe tablety po to, żeby poprowadzić? No właśnie, to nie wiadomo, tak? Na podstawie jednej obserwacji nie mogę podjąć tej decyzji. Natomiast ja już się zaczynam zastanawiać, czy na pewno to powinien być tablet, czy może jednak niech idą z tymi papierami, jak tak to wyglądało. Tylko zastanówmy się, które są potrzebne, a dajmy im lepszy transfer danych, żeby, i tak robił ten pan, po powrocie do samochodu ładował dane do systemu i wysyłał. To nie jest tak, że trzeba tydzień na nie czekać. Po prostu chodzi o to, że tu mam relację z człowiekiem, a tu mam relację z interfejsem i dostarczam firmie dane, które są potrzebne. Dobra, no to dalej. Czyli są rzeczy, które mogę zaobserwować, o które mogę dopytać. Ale są też takie rzeczy, o które mogę sobie zaobserwować i mogę dopytać. Ale jak tam nie wlazłam na przykład do tej kopalni
czegoś nie dotknęłam, to nadal jest to dla mnie czarna magia. Są rzeczy, których nie mogę zrobić, ponieważ nie będą mnie w stanie przeszkolić odpowiednio, żebym tę pracę wykonywała. I to jest w ogóle pierwszy element każdego szkolenia WHP, których przeszłam w tym roku 58 już. Natomiast są sytuacje, w których mogę wejść i zobaczyć, jak to wygląda w środku, jaka tam jest temperatura, czy jestem w stanie w sprzęcie ochronnym, który muszę mieć na sobie, skorzystać na przykład z jakiegoś ekranu albo coś zapisać długopisem. No i tutaj państwo byli bardzo mili, bo mnie wpuścili do takiej kopalni szkoleniowej. Wyglądam może trochę niewyraźnie, bo to jest z jetlagiem po 14 godzinach wywiadów. Bardzo się uparłam, że tam chcę wejść do tej kopalni. W środku nie wolno było robić zdjęć, ale właśnie w tej strefie, gdzie jest podstawowe szkolenie, tam mnie wpuścili. To naprawdę zmienia perspektywę. Jak? Bo potem jak zadaję jakieś pytania i ktoś używa skrótowców i opowiada mi o jakiejś maszynie, to nam bardzo skraca czas. Bo ja teraz rozumiem o tym, co mi ten człowiek mówi. O czym on w ogóle mówi? Jaka tam jest temperatura? Jakie tam jest oświetlenie? Czy tam rzeczywiście będzie w stanie użyć tego super rozwiązania cyfrowego, które ma mu ułatwić życie? Czy to rzeczywiście mu coś ułatwi? No i teraz to było Digital Workplace, to czy mogę coś zrobić dla klientów, takich wiecie, B2C, za pomocą etnografii? No i teraz tak, ja mam w domu 15-latka. Mam częsty kontakt z moimi siostrzeńcami. Gadamy nie tylko o sprawdzianie z angielskiego, czasami rozmawiamy o Pokemonach albo o nowej Barbie. Większość z nas nadal ma pewnie rodziców albo jakichś starszych sąsiadów. Rozmawiamy z bliskimi, widujemy robotników, jak jedziemy do pracy. Czy jesteście w stanie powiedzieć, że wy wiecie, jak oni myślą? Do pewnego stopnia często nam się wydaje, że tak. Natomiast to, że jesteśmy z kimś w kontakcie, i tak nie oznacza, że oni są nam w stanie opowiedzieć o tym, jak wygląda ich codzienność, a my jesteśmy w stanie to dokładnie zrozumieć. Czasami potrzebujemy próbek tego, co oni widzą i jak o tym myślą. I do tego super są dzienniczki. I tu nie chodzi o kochany pamiętniczku. Ta cała strefa cyfrowa pozwala nam zebrać bardzo dobrej jakości dane. Na przykład dowiedzieć się, jak ludzie reagują na pusze. Zobaczyć, ile ich dostają i które usuwają, których nie usuwają i dlaczego, w które klikają. I w ten sposób na przykład się dowiadujemy, że dla części ludzi, nawet jak dostają powiadomienia o czymś, co by się mogło im na tej plaży przydać, to niekoniecznie będą chcieli to teraz kupić. Może uważają, że to jest w tej chwili to ich rozprasza. Nie? No i to jest olbrzymia zaleta etnografii. Tu taka ściąga, jakby ktoś chciał spróbować sam w domu. To jest w ogóle fajne ćwiczenie. Spróbujcie sobie na przykład jutro rano, od tego jak wstaniecie, przez 2 godziny spróbować poobserwować, co robicie i zastanowić, czemu tak to robicie. Ja na przykład się złapałam na tym, że ja nie wiedziałam, jak obsługuję ekspres do kawy, dopóki sobie tego ćwiczenia nie zrobiłam. To znaczy zupełnie inaczej sobie wyobrażałam, jak to robię, czyli miałam inny model mentalny niż to, jak naprawdę ta obsługa ekspresu wygląda. Na przykład byłam przekonana, że jako jedyna użytkowniczka ekspresu czyszczę go od razu po użyciu i wyłączam, bo piję tylko 1 kawę dziennie. Bardzo często on się wyłącza sam, a rano jak zrobię kawę, to się orientuję, że tam są fusy z poprzedniego dnia. Tak? Czyli co innego mi się wydawało, że robię, a co innego robię naprawdę. Tym bardziej ciężko nam sobie wyobrazić, że inni ludzie mogą robić to samo inaczej. Przecież nasz sposób jest najbardziej optymalny. I tak naprawdę tych rzeczy, które możemy zaobserwować w trakcie zorganizowanych badań jest bardzo dużo.
A dodatkowym plusem etnografii jest to, że próbujemy zrozumieć, jak ludzie to rozumieją. I to jest wiedza, która często jest niewidoczna dla menedżerów, bo oni mają trochę inne wyobrażenie, mają procedury. Procedury swoje, a jak ludzie pracują, to jest trochę inna sprawa. Dobra, ale miało być o AI, nie? A ja tu sobie opowiadam o moich doświadczeniach i doświadczeniach moich kolegów. No to gdzie jest miejsce na AI? Co to jest AI? Ja nie będę tłumaczyć, bo tu będzie dzisiaj na scenie sporo ludzi, którzy zrobią to lepiej i podejrzewam, że spora część z Państwa też mogłaby dla mnie taką prelekcję bardzo pouczającą wygłosić. Ja natomiast mam tu na myśli te takie dosyć już popularne narzędzia cyfrowe jak ChatGPT, Copilot, Claude, cała masa jeszcze innych różnych narzędzi, a także takie moduły sztucznej inteligencji, które są wbudowywane do narzędzi, których używamy przy projektowaniu, przy badaniach, przy przetwarzaniu tekstu. Wydawałoby się, no nic innego, tylko wziąć i tego użyć. Tak Mador przyszedł mi zasugerować, że właśnie zagadałam czas na pytania. No pierwsza kwestia jest taka, że jak nie mamy dobrych danych, to rozwiązania za nas nie zrobią dobrej etnografii, na przykład. Tak? Bo musimy wiedzieć, co tam było włożone, żeby wiedzieć, jaka jest wartość tych rzeczy, które wyjmujemy. Teraz, jeśli zrobimy sobie, dobra, niech już tam odżałuję, zrobię te badania raz, a potem będę mieć na przykład artificial personas, one mi będą odpowiadać na kolejne pytania. Ten system, przecież to jest już chyba wiedza powszechna, ten system się zdegeneruje. Tak? Nie możemy, a to już jest w ogóle taki pomysł, że dobra, będę wszystkie następne informacje uzyskane z systemu dokładać tam i on wtedy będzie jakby czysty i nieskażony. Nie, zacznie wam kłamać, zacznie zmyślać. W związku z tym tak, system się da zrobić ze sztuczną inteligencją pod warunkiem, że zadbacie, żeby te dane tam jednak były dokładane. Dane czyste, to znaczy pochodzące od użytkowników. No i jest jeszcze jedna kwestia, że często ci użytkownicy, z którymi rozmawiam, oni słyszeli o sztucznej inteligencji, ale nie mogę zakładać, że oni będą w stanie tego użyć. Tak? Więc nawet jakbym chciała, żeby to było po prostu takie medium, jakiś pośrednik między mną a użytkownikiem, przynajmniej na te bilety i hotel nie wydamy, to ja nie mam gwarancji, że ci ludzie umieją tego użyć w taki sposób, że on będzie mi do czegokolwiek przydatny przy projektowaniu. No to gdzie jest to miejsce na AI? Po pierwsze można stworzyć research system, do którego właśnie dokładamy dane, ale maksymalnie efektywnie używamy tych, które już tam zostały włożone, w zorganizowany sposób analizując to. Druga kwestia to jest wizualizowanie insightu. Dlatego, że bardzo często się okazuje, że zasady wewnętrzne w firmie mówią o tym, że nie można sobie robić zdjęć z pracownikami, wrzucać ich na przykład nie tylko na Facebooka, ale nawet do raportów. Musiałaby być na to zgoda. Więc możemy użyć też sztucznej inteligencji na przykład po to, żeby zrobić jakieś ilustracje. Tak, prosta sprawa, dozwolona. No i bardzo ważne, tutaj układ strony naszego inspektora danych osobowych, on miał być na sali, myślę, że jest. Zastanówcie się, co wam wolno zrobić. Nie tylko z danymi, ale też z narzędziem, dlatego że bardzo często nadal korzystamy, my staramy się tak nie robić, ale podejrzewam, że w was w firmie może być trochę inaczej. Możecie korzystać z licencji w nieprawidłowy sposób. Znaczy, czy wam wolno użyć tych narzędzi, żeby wygenerować coś, na czym uzyskacie zapłatę od klienta. To jest dosyć ważne. My staramy się w szkoleniach, które oferujemy z badań, uwzględniać ten wątek, mówić o tym, że są aspekty prawne, którymi się po prostu nie ma co narażać. No i na koniec olbrzymią zaletą robienia etnografii jest to, że wysłane tam osoby rozwijają się.
lepiej rozumieją kontekst. Dlatego my, jak robimy etnografię, to staramy się włączyć naszego klienta. Czyli na przykład ktoś od klienta jedzie ze mną tam, gdzie robimy badania. Albo obserwuje nasze badania. Teraz skąd tyle tutaj zdjęć pracowników? Bo to oni podeszli, spytali, czy sobie mogą zrobić zdjęcie ze mną. I ja spytałam ich, czy ja potem tego zdjęcia mogę użyć, to dostałam zgodę. Nie? Byłam od najwyższego budynku w Kanadzie do poziomu morza. Koleżanki, koledzy robili badanie jeszcze wyżej. Jak chcecie się o coś dopytać, to te osoby są tu gdzieś na sali i będą potem w kuluarach i możecie ich dopytać i poprosić o pokazanie tych zdjęć, których tutaj być może nie było widać. Dziękuję bardzo.